Nazywam się Marcel Korkuś i od 13 lat zajmuję się nurkowaniem. Jest to moja ogromna pasja. 2 lata temu wpadłem na pomysł ustanowienia nowego rekordu świata w nurkowaniu wysokogórskim. Stwierdziłem, że jest to fajny pomysł na przygodę, tym bardziej, że każdy z nas w życiu ma jakieś marzenia, które pchają nas do przodu i pomagają się realizować. Często są to marzenia, które są niebezpieczne i tak było w tym przypadku, ponieważ cała wyprawa była jedną wielką niewiadomą oraz wiązała się z bardzo dużym ryzykiem. Jedyną informacją, którą posiadałem, było zdjęcie satelitarne jeziora Cazadero, które jest na wysokości 5990 metrów. Na 5000 metrów mamy połowę ciśnienia parcjalnego tlenu tego, co na poziomie morza. I tak naprawdę jakbyśmy mieli jedno płuco. I tego typu wyprawa dla mnie, no to jest właściwie wyprawa odkrywcza. Samą wyprawą wiązało się dużo niewiadomych. Nie było wiadomo, czy jezioro naprawdę istnieje, jaka jest jego głębokość oraz to, czy będzie ono zamarznięte, czy nie. Samo nurkowanie musiało być bardzo szczegółowo zaplanowane. W tym celu konsultowałem się z Instytutem Medycyny Hiperbarycznej, gdzie skonsultowałem sam profil nurkowania, w jaki sposób je zaplanować, na jakich mieszankach gazowych je odbyć oraz szereg innych parametrów, które miały mieć istotny wpływ, czyli m.in. prędkość wynurzania się, prędkość zanurzania się, czas pobytu pod wodą. Do udziału w mojej wyprawie zaprosiłem Bartka, który jest na co dzień alpinistą oraz filmowcem. Pomysł Marcela od razu mi się spodobał. Pomimo że celem było nurkowanie, to jednak 99% naszej działalności tam to była działalność wysokogórska, a że góry są moją pasją, także to było oczywiste, że się zgodziłem. Po zaplanowaniu szczegółowym całej wyprawy oraz kompletowaniu sprzętu wyruszyliśmy na naszą wyprawę w połowie lutego. Szesnastego lutego, zgodnie z naszym planem, wylądowaliśmy w Argentynie i wtedy rozpoczęła się nasza prawdziwa przygoda. Mamy cały sprzęt ze sobą, to jest najważniejsze. Naszym pierwszym przystankiem po drodze była La Rocha, gdzie po rozpakowaniu się kolejnego dnia musiałem przygotować mieszaniny gazowe do wykonania mojego nurkowania w jeziorze Cazadero.
tiene eso, la tuerca, no, él no puede hacer nada si no tiene otro lugar acá. No, este es el único. Niestety mamy problem, ponieważ butli nie da się nabić w La Roja. Najbliższe jedyne miejsce, w którym można nabić butlę, to Cordoba, oddalona o 305 km stąd. Córdoba capital. Marcel jedzie tam sam, nie zostaje na miejscu. Wróci jutro około południa. No wtedy się okaże, czy możemy kontynuować jutro wyruszyć do Ciambali, czy to jest koniec naszej wyprawy. Ponieważ bez butli no nie ma sensu w ogóle wyruszać w góry. Kurde, udało się. Normalnie wszystkie butle napełniłem, nie? Kurde, 4 butle plus jedna gratis. No to elegancka z tlenem. Z Kordoby wróciłem do La Rochy, następnie spakowaliśmy cały nasz ekwipunek i wyruszyliśmy do miejscowości Fiambala, która była naszą ostatnią miejscowością przed wyruszeniem w góry. W miejscowości Fiambala skontaktowaliśmy się z naszym logistykiem. Był on odpowiedzialny za transport samochodowy w trakcie trwania naszej wyprawy. Johnson był również jedyną osobą, na którą mogliśmy liczyć w razie gdybyśmy potrzebowali pomocy, będąc wysoko w górach. Rozpoczęliśmy nasze przygotowania przed aklimatyzacją. Zaopatrzyliśmy się w prowiant oraz wodę niezbędną do przetrwania na 4000 metrów, skąd planowaliśmy prowadzić naszą aklimatyzację. Dotarliśmy do Las Grutas na wysokości 4000 metrów. Znajdowało się tam schronisko, w którym spędziliśmy około 8 dni. Było to jedyne tak wysoko położone miejsce, z którego mogliśmy prowadzić aklimatyzację przed zdobyciem samego jeziora Cazadero.
tam górę. Halo Marcel, słyszysz mnie? No, słyszę Cię, Bartek, słyszę. Dobra, to mamy cały czas zasięg. Dobra, za jakiś czas znowu stracicie. Następnego dnia o 5 rano wyruszyliśmy samochodem do Camp Base'u, który miał być położony na wysokości 5300 metrów. Normalnie przed samą wyprawą rozłożenie namiotu w ogródku zajmowało mi 15 minut. W trakcie rozkładania go w głównym obozowisku, ze względu na panujące warunki, rozłożenie go wraz z Bartkiem zajęło mi około 3 godzin, ze względu na to, że musieliśmy pierw wybudować bardzo wysoki mur z kamieni, a następnie rozłożyć nasz namiot. Mamy namioty z górnej półki, ale oczywiście one pracują na wietrze w trudnych warunkach, jak są rozbite, a w momencie rozbijania są podatne na takie punktowe szarpania. Tak? I to też trzeba w umiejętny sposób rozbić. Pamiętam, jak wchodziliśmy na Szyszapangmę, to po ostatniej wyprawie z namiotów, które gdzieś tam w górach wysoko na 6,5 tysiąca metrów zostały, to zostały tylko kijki. Po 3 godzinach walki z wiatrem mamy coś, co przypomina bazę, a raczej domek z piasku. Jesteśmy cali w piasku, kurde. Mamy nadzieję, że namiot póki co stoi bezpiecznie. 3 godziny walki z żywiołem. Masakra jakaś, kurde. Przeżyjemy, to nagramy następną część. Piasek everywhere. W środku, w śpiworach, w nosie, w chlebie.
tym wiatrem oczywiście i z tym suchym klimatem się wiąże to, że ten wiatr niesie ze sobą dosyć dużą zawartość pyłu, który jest bardzo agresywny, to oczywiście na całą elektronikę, ale mówimy też o zwykłej odzieży, no, która jest wręcz oblepiana tym pyłem i ma też taką specyfikę, że ciężko to usunąć. Nie mówiąc już o jedzeniu, o takim dyskomforcie związanym z takim codziennym bytowaniem. Po ciężkiej nocy, nieprzespanej, jesteśmy zmuszeni zejść niżej. Część rzeczy nam zamarzła. Jednak minus mocy był. No i co? Walka o przetrwanie dzień drugi, kurde. Jeżeli się wjeżdża na 5300, jedzie się samochodem, zdobywa się szybko wysokość i to już powoduje pewnego rodzaju problemy. Dzisiaj na obiad schab w koperku. Tu nasze zapasy. I tutaj troszkę. I tak siedzimy już trzeci dzień w tych męczarniach. 5300. Wiatr nie odpuszcza ani na chwilę. Tak wygląda nasze MTV Cribs w Andach. Ale dzisiaj sobie dogadzamy. Herbatka, ciastka. Kurde. Nie pogadasz. Herbatka z limonką. Prawda. Mamy prąd. Se przynieśliśmy. Mamy picie, jedzenie. Wszystko jest. Tutaj lampa nasza świeci, tak? Tak świeci. Na dworze jak zwykle bez ustanku wieje wiatr, ale chyba już się przyzwyczaiłem do tego wiatru. Trzeci dzień non-stopper wieje. No uważam, że te 5000 jest taką graniczną wysokością, gdzie albo ktoś to toleruje i nadaje się do takich wyjazdów, a jest pewien procent organizmów, które wręcz ta wysokość działa na nie bardzo destrukcyjnie. Pobyt na dużej wysokości wpłynął na nasze samopoczucie i nawet zwykłe, codzienne czynności były dużym wyzwaniem. Po 4 nocach spędzonych na wysokości 5300 metrów nad poziomem morza dotarł do nas Pablo oraz Herman, nasi tragarze, którzy na co dzień są przewodnikami wysokogórskimi. Co, dało radę ugryźć? Ledwo co, zamarznięte. No. Ile tej kawy robić? Pół litra? No tak, Pół litra, nie? Dwa kubany. 2 kubany. 10:30 is okay? Okay.
Która teraz jest? So 1 hour start from now. 5:39. Okay, yes, in 9:30. 1 hour. Maximum. Wait, maximum. Just this inside of this. W końcu wyruszyliśmy przetransportować sprzęt do C1 i to był początek głównej akcji górskiej. Pomimo palącego słońca wiał bardzo silny wiatr, a duża wysokość dawała się we znaki coraz mniejszą ilością tlenu. Zostawiliśmy sprzęt nurkowy, a Herman wyruszył na ochotnika sprawdzić jezioro. Dzień 5. Założyliśmy depozyt w 1C. Zobaczymy, czy jutro damy radę się wspinać, czy będziemy jutro restować. Patrz. Przyniesie zdjęcia Cię jeziora? Namiot może ciasny, ale własny. Tu jest nasz przedsionek. Jedzenie i buty. Tak, buty i jedzenie razem, bo to czy ser, czy buty to tak samo już śmierdzi. No a tutaj kontekst zaginionego kurde suchara. Był tu chleb, który stwarniał tak, że można gwoździe wbijać. Ale nieźle. Hello! Co, dobre wieści? Dobre i złe. Dobre wieści są takie, że dotarł tam i że zbiornik ma wymiary około 100 metrów na 50. 100 metrów na 50 jest rozmarznięty, ale on uważa, że tam jest 2-3 metry głębokości. Nice, beautiful. It's big! Nice big. Ganz flach. Aber hier, wenn du aufpasst, sieht man blau, dunkelblau. Vielleicht da ist tiefer, weiß nicht wie viel. No, wiatr jest takim też nieodzownym elementem. No, nie jest tak silny jak w Patagonii, ale te 100 km jest często standardem. I też trzeba brać bardzo pod uwagę tenże czynnik. Czy to plaża? Gotowana kukurydza.
News for tomorrow. for tomorrow. We stay now under this penitentes here. Yes. Tomorrow, this is the best. So the blau, but here no so. Sonst here the so. Okay. And so. Ciężki poranek po nieprzespanej nocy. W obozie na 5750 metrów. Przerwa na orzeszki. Po potężnym wysiłku ukazał się zbiornik. Ku mojemu zdziwieniu był bardzo duży i liczyłem na to, że będzie tam te wymagane 5 metrów głębokości. Jeszcze tego samego dnia po dotarciu nad jezioro ubrałem się w skafander i chciałem sprawdzić, gdzie jest największa głębokość, wymagane 5 metrów. Aż godzinę czasu zajęło mi odnalezienie tego miejsca. Jak tam po nurkowaniu? Głodny? Bardzo. Zadowolony? Bardzo Ci dziękuję, Bartek, za tego kurczaka w pięknych smakach z ryżem. Oglądałem Gesslerową. Palce lizać, nawet w rękawicach nurkowych palce lizał, nie? Magda Gessler byłaby ze mnie dumna. Z całą pewnością. Makłowicz w podróży poleca. Bartosz Nęg gotuje na wyprawach, kurde. Ale co dla siebie zrobiłeś? Dla siebie. Dzisiaj, tak? Gulasz, jakiś kasza. Zobaczymy, czy będzie po tym goniło do toalety. O nie, w razie czego tutaj widzę zapas mamy. To jest prezent od pana przewodnika Hermana. Marcel, jak tam jest trema? Troszkę. Najważniejszy moment wyprawy. Przyszło w końcu. Widać, jak Marcel wygląda po trudach dotarcia do jeziora. Dzięki tutaj dwóm panom. Herman, Pablo. Trochę. I can go sleep now. Jest Poseidon. Nastąpił kulminacyjny moment wyprawy i nie mogłem sobie pozwolić na żaden błąd. Coś nie działa. Co nie działa? Przycisk od inflatora. Czy Mars? Tuż przed samym nurkowaniem pogoda załamała się
Był bardzo silny, porywisty wiatr oraz opady śniegu. Tak. Tak. Po odpłynięciu od brzegu zostałem sam na sam, a przede mną jedno z najtrudniejszych zadań nurkowych. Pod wodą czułem się jak w swoim żywiole. Musiałem odpłynąć od linki z obciążnikiem, aby znaleźć wymagane 5 metrów głębokości. Widoczność pod wodą była bardzo dobra, sięgająca kilku metrów. Starałem się kontrolować wszystko, co robię, zgodnie z wcześniej zaplanowanym planem nurkowania. Największą niewiadomą było to, w jaki sposób zachowa się mój organizm po wypłynięciu na powierzchnię. It's alive! Ale zimno. Pakujemy mandziur. Rozpoczęliśmy nasz powrót do obozowiska C1, a następnie po przespanej nocy w C1 do głównego obozowiska, skąd rozpoczęliśmy nasz powrót do miejscowości Fiambala. Wyprawa zakończyła się sukcesem i spełnieniem mojego marzenia. Wszystkie kryteria organizacji Guinnessa zostały spełnione, a rekord został potwierdzony certyfikatem. Sukces tej wyprawy zmotywował mnie do podejmowania kolejnych wyzwań w przyszłości. Dzięki, że trzymaliście kciuki.